Pewnie wiele razy widzisz informacje o tym, że inwestowanie w nieruchomości jest bezpieczne i doskonale chroni Twój majątek, na przykład przed inflacją. Ale czy jest to prawda? A może jest to wierutna bzdura? Czy można na inwestycji w nieruchomości stracić? Czy są bezpieczne inwestycje w nieruchomości? Czy są nieruchomości, na których zawsze zarobisz? Jak znaleźć takie nieruchomości? Od razu uchylę rąbka tajemnicy. Nie wszystko, co czytasz lub słyszysz w popularnych mediach, jest prawdą. Jeżeli nie chcesz stracić pieniędzy, a jednocześnie interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to posłuchaj tej audycji, ponieważ przedstawię w niej 3 główne strategie inwestowania w nieruchomości, porównam ich opłacalność, a także obalę 2 mity rozpowszechnione w świadomości społecznej o funkcjonowaniu rynku nieruchomości. Te mity są tak silne, że często wierzą w nie nawet profesjonaliści działający na tym rynku. No a to już jest dla mnie dziwne, jeżeli profesjonalista ulega mitom. A w ogóle to zapraszam do subskrybowania kanału, sugerowania w komentarzach nowych tematów, wspierania nas, bo po pierwsze otrzymujemy zachętę do dalszej pracy, a po drugie wspierający dostaje więcej. Zapraszam też do zaglądania na stronę syment24.pl, gdzie znajdziesz duży pakiet wiedzy o obrocie nieruchomościami. Zanim przejdę do omówienia tych strategii i obalania mitów, to najpierw muszę omówić kilka podstawowych faktów, abyście wiedzieli o ogólnych zaletach i wadach nieruchomości jako inwestycji. Nieruchomości uważane są za bardzo bezpieczne, bo nie można ich ukraść i trzeba powiedzieć, że jest to prawda, ale nie zawsze. Znamy przecież z historii przypadki, gdy przeprowadzono masowe wywłaszczenia, przymusowe parcelacje i inne podobne akcje. Fakt, nie zdarzało się to często, ale jednak się zdarzało. Z wrodzonym mi optymizmem poprowadzę tę audycję, ignorując możliwość wystąpienia takich sytuacji w najbliższej przyszłości. Druga i trzecia cecha nieruchomości to właśnie ich nieruchomość oraz lokalność rynków. Lokalność szczególnie dotyczy nieruchomości mieszkalnych. Przecież niemal nikt nie będzie mieszkał 400 km od miejsca pracy. Nieprzenaszalność i lokalność rynku powoduje, że jednocześnie w jednym miejscu może brakować nieruchomości, a w drugim miejscu może być ich nadmiar, co w dodatku może być potęgowane przez różne migracje. Z tych dwóch cech wynika prosty wniosek, że jeżeli inwestujesz w nieruchomości, to należy się zastanowić nad perspektywą danej lokalizacji. Czwarta i piąta cecha nieruchomości to duża cena zazwyczaj i dość trudna podzielność też zazwyczaj. Oznacza to, że gdy masz nieruchomość wartą na przykład 100 jednostek, a chciałbyś uwolnić z niej 30 jednostek, bo tyle tylko potrzebujesz, to i tak najczęściej musisz sprzedać całą nieruchomość, a do problemu podzielności nieruchomości wrócę w ogóle w dalszej części audycji. Szóstą cechą nieruchomości jest to, że możliwość ich wykorzystywania podlega kaprysom władzy, która w każdej chwili może zmienić swoje zapadrywanie na planowanie przestrzenne. W jednych wypadkach może to oznaczać nagły wzrost wartości nieruchomości, tak się zdarza, ale niewykluczone są również przypadki, w których taka zmiana blokuje możliwość korzystnej sprzedaży, albo w ogóle żadne decyzje nie są podejmowane i też nie możesz tej nieruchomości korzystnie sprzedać, chociaż na to liczyłeś. Siódmą cechą nieruchomości jest to, że nie zawsze możesz je szybko sprzedać. A jeżeli zależy Ci na szybkiej sprzedaży, to często musisz znacząco opuścić ceny w porównaniu do takiej, którą można by uzyskać, gdyby ta sprzedaż była sprzedażą niewymuszoną. Ósmą cechą nieruchomości jest to, że władze mają czasami pomysły na obłożenie nieruchomości lub transakcji obrotu nieruchomościami jakimiś szczególnymi uwarunkowaniami, jak na przykład ustawa o ochronie praw lokatorów, albo opłatami jak renta planistyczna, opłaty adiacenckie, jakieś inne podatki podnoszenia nagle opłaty od czynności cywilnoprawnych. Rozmaite zdarzenia mogą być postulowane przez polityków w takiej szczytnej idei walki na przykład ze złymi spekulantami. O tym mówimy w naszej wcześniejszej audycji. Zobacz to sobie audycję, co jest ostatnio proponowane.
To wymieniłem tylko takie najważniejsze cechy nieruchomości jako inwestycji, ale teraz przejdźmy do mitów. Mit pierwszy to jest taki: gdy rosną koszty dewelopera, mieszkania muszą drożeć. I spójrzcie się na ten rysunek, który Wam tu celowo pokazuję. To jest, wyobraźcie sobie, taki potencjał popytu na mieszkania w miejscowości, gdzie jest mniej ludzi, i w miejscowości, gdzie jest tych ludzi 3 razy więcej. To ta podstawa tego trójkąta to jest liczba potencjalnych nabywców. Im cena jest wyższa, tym tych nabywców ubywa. Ale jeżeli jakaś cena jest ustalona na przykład na poziomie tej czerwonej linii, no to widzimy, że w tej miejscowości, gdzie było więcej nabywców, można więcej sprzedać, a w tej mniejszej miejscowości mniej sprzedać. To jest oczywiste. I deweloper działający w tej mniejszej miejscowości po prostu musi ciąć swoje koszty albo obniżać marżę, jeżeli chce uzyskać podobny zysk jak ten, który działał w dużej miejscowości. A w dodatku, co jeszcze jest istotne, musicie wiedzieć, że kupującego w ogóle nie interesują koszty wytworzenia poniesione przez sprzedającego. Koszty zdobycia tej nieruchomości, nabycia, remontu, czy też budowy, jak to jest w przypadku dewelopera. Jeżeli ten kupujący chciałby kupić mieszkanie, ale nie ma tych pieniędzy, to po prostu nie kupi. Liczba kupujących maleje. I co wtedy się dzieje na rynku? No niestety trzeba ciąć koszty u deweloperów i na przykład ostatnio widziałem takie twierdzenie dewelopera, który mówi: tak, ale działki teraz są straszliwie drogie i my bardzo drogo kupiliśmy te działki, więc musimy też drogo sprzedawać. Drogi deweloperze, przecież to jest twój błąd. Zapomniałeś o jednym, że cenę ziemi oblicza się niejako wstecznie, cenę, którą możesz zapłacić. Najpierw powinieneś się zastanowić, za ile możesz sprzedać daną powierzchnię, potem zastanowić się, ile będzie kosztowało ciebie wybudowanie tej powierzchni, jaki chcesz mieć zysk, i dopiero potem obliczasz to, ile możesz zapłacić za ziemię. Jeżeli uważasz, że ziemia jest za droga w tej chwili, to jej po prostu nie kupuj. A jeżeli ją kupisz teraz, tą ziemię, za drogo, to nie zdziw się, jeżeli w pewnym momencie będziesz mieć trudność ze sprzedażą mieszkań. Dlaczego? Bo po prostu możliwości popytu nie nadążą za twoimi kosztami i to się zdarza z różnych powodów. Nie tylko z tego powodu, że przepłacasz za ziemię, ale także na przykład różne regulacje unijne narzucają, nie tylko unijne zresztą, narzucają różne przedsięwzięcia, czy też energooszczędność, związane z tym koszty, i po prostu wielu deweloperów już narzeka na to, że po prostu tracą nabywców. Przykład Niemiec jest świetnym przykładem. Mit drugi: ceny nieruchomości zawsze rosną. No i tutaj przygotowałem dla Was 2 wykresy pokazujące, że niekoniecznie jest to prawda. Krótkie objaśnienie. Na pierwszym wykresie widzicie ceny mieszkań, indeksy cen mieszkań w zasadzie, dla Polski oznaczonej na zielono, dla Włoch na niebiesko i ten trzecie państwo to są Niemcy. I widzicie, że ceny nieruchomości, można powiedzieć, no w Polsce gdzieś tam one sobie były trochę wyższe, potem spadły w okolicach 2008 do 2012, ale potem było odbicie i w zasadzie te ceny naszych mieszkań rosną, można powiedzieć, dość systematycznie. Z takim niewielkim zatrzymaniem gdzieś pod koniec 2022 w przełomie na 2023. To są dane pokazywane kwartalnie. Ale zobaczcie, że na przykład w Niemczech na końcu, niedawno, przez kilka kwartałów ceny spadają i to dość mocno. Ten spadek cen nieruchomości jest dość mocny. A we Włoszech, jeżeli się temu dobrze przyjrzycie, to w zasadzie mamy taką linię, no można powiedzieć, prawie poziomą, chociaż jednak był okres, kiedy nieruchomości są droższe niż dziś. Jak to wygląda, jeżeli naniesiemy na to inflację? Oba wykresy sporządzone są przez Eurostat. Tutaj znowu widzimy te państwa i jeżeli się spojrzymy na przykład na Polskę, no to powiedzmy sobie, ceny takie z uwzględnieniem inflacji nie są jakieś fantastyczne. Niby mówimy, jest dużo, dużo drożej, ale spójrzcie się,
jak w sumie niewiele przekraczamy te poziomy cen, które były na początku danych pokazywanych przez ten wykres, czyli wiele lat temu. W Niemczech widzimy spadek, a we Włoszech w zasadzie można powiedzieć nieustanny i to znaczący spadek tych cen. Indeks we Włoszech, zauważcie, był ponad 120 punktów, a teraz jest poniżej 100 punktów na przeciągu wielu lat. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie pierwszy mit obalamy, że nieruchomości zawsze chronią przed inflacją. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Widać to wyraźnie na danych. W jednych krajach trochę chronią, w innych nie, ale do tego jeszcze wrócę, jakie nieruchomości lepiej chronią, a jakie nie, bo przejdziemy do omawiania strategii kupowania, inwestowania w nieruchomości. I to są takie 3 główne strategie. Pierwsza mówi kup, trzymaj, sprzedaj, gdy będzie drożej. Druga mówi kup i wynajmuj i sprzedaj, gdy będzie drożej. Trzecia mówi kup, przerób albo coś zbuduj po prostu i sprzedaj drożej. Po kolei omówmy wady i zalety tych 3 strategii. Strategia pierwsza. Kup, trzymaj, sprzedaj, gdy będzie drożej. Na co liczymy? Liczymy na długoterminowy wzrost wartości, bo jesteśmy przekonani o tym, że nieruchomości zazwyczaj zyskują na wartości w dłuższej perspektywie czasowej, co może nam przynieść znaczący zysk. No i wróćmy myślą i pamięcią do tego wykresu pokazującego ceny nieruchomości z uwzględnieniem inflacji. Widać, że jest to w ogóle twierdzenie fałszywe i przypomnijcie sobie o tym, co ja mówiłem odnośnie lokalności rynków. Na jednych rynkach ludzie opuszczają te miejsca. Ubywa ludności. Po prostu tam nie macie szansy dużej na duży wzrost, nawet w długiej perspektywie czasowej. W innych rynkach lokalnych, w skali Polski są to miasta, będzie przybywało ludności i tam będzie pewnie większa szansa na wzrost ceny w czasie. I tutaj odsyłam Was do naszych audycji, w których pokazywaliśmy, jak wyglądać będzie rozkład demografii w przyszłości. Zaletą tej strategii jest również prostota. Kupujesz, trzymasz i może sprzedasz drożej. Wadą takiej inwestycji jest to, że nie masz bieżących przychodów. Jeżeli robisz jakieś inne inwestycje, czy to lokaty, obligacje i tak dalej, no to możesz liczyć też nawet na to, że jakieś odsetki sobie będziesz wypłacać, rozmaite rzeczy. Możesz na to liczyć, a tutaj nie. W porównaniu z taką inwestycją w wynajem, no właśnie nie masz tych bieżących przychodów, czyli jest to inwestycja, która jest dla osób, które po prostu mają jakąś luźną gotówkę, nie chcą się nią zajmować, być może wsadzą w długie lata i niech po prostu to będzie. Dodam też, że ta inwestycja w miarę dobrze sprawdza się w odniesieniu do działek. Powiedziałem w miarę dobrze. Lepiej w każdym razie niż w stosunku do budynków, mieszkań i innych rzeczy, które po prostu siłą rzeczy, nawet jeżeli nie są wynajmowane, nie są eksploatowane, no to po prostu się starzeją. Budynek się starzeje, trzeba o niego dbać, traci też po prostu na znaczeniu takim, że moda się zmienia. Czy to na mieszkanie, czy na budynek, wszystko to podlega starzeniu. Poza tym, jeżeli masz jakieś na przykład mieszkanie, no to musisz ponosić ciągłe koszty eksploatacyjne, które, te takie do administracji nazwijmy, które wcale nie są takie małe. Trzeba to ogrzewać, bo inaczej się narazisz sąsiadom i na liczne kary musisz płacić za utrzymanie części wspólnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli masz coś, a ponosisz koszty, nie masz zarobku i jeszcze to może nie zdrożyć, bo jak powiedziałem, wadą jest również to, że istnieje ryzyko, że lokalne zmiany rynku, lokalnej gospodarki mogą spowodować, że traci to w ogóle na wartości. Oprócz tego, że się starzeje. Jeśli chcesz być takim biernym inwestorem, od inwestowania w mieszkania znacznie lepsze są inwestycje w grunty, w działki. Tutaj zazwyczaj czas pracuje na Twoją korzyść, w koło budują się kolejne budynki,
sąsiedztwo się poprawia i wartość tej nieruchomości może po prostu rosnąć. Zauważ, że powiedziałem zazwyczaj, co znaczy, że nie zawsze tak jest, ale bardzo często. Ponadto dziś podatki związane z posiadaniem nieruchomości w Polsce, nieruchomości gruntowych są wyjątkowo niskie i po prostu jeżeli ten system podatkowy się nie zmieni, no to strategia kup i trzymaj może być dobrą strategią. Oczywiście, jeżeli też nie zmienią się jakieś inne przepisy prawne. Strategia druga. Kup i wynajmuj, a następnie sprzedaj, gdy będzie drożej. I podstawowy błąd w tej strategii to jest to, co powiedziałem na końcu. A następnie sprzedaj, gdy będzie drożej. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebować sprzedać tą nieruchomość. Czy wtedy będzie drożej, czy będzie taniej, czy ona będzie rosła w czasie jej wartość, czy też będzie spadała. No poza tym będzie ta nieruchomość eksploatowana i w związku z tym też będzie się niszczyć. Będą z tym generowane jakieś koszty. No ale jednak będzie też zaleta, bo będzie ten bieżący dochód z najmu. I te regularne przychody z tego wynajmu właśnie mogą pokrywać te bieżące koszty eksploatacji nieruchomości, przynosić po prostu dodatkowy dochód. No i oczywiście liczymy na ten wzrost wartości, ale jeżeli tak naprawdę oceniasz ekonomicznie opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem, czy w jakąś inną nieruchomość, którą chcesz wynajmować lub dzierżawić, to raczej jako zwrot, jako jej opłacalność bierz pod uwagę ten bieżący strumień pieniędzy, a to, co się stanie na końcu, czy ją sprzedasz drożej, czy taniej, traktuj jako ewentualną premię lub jako ryzyko straty. Wadami takiej oczywiście strategii wynajmuj, no to są koszty związane z tym projektem, jakieś nieprzewidziane wydatki, to, że nieruchomość nie ma 100% obłożenia. Poza tym wymaga jakiegoś zaangażowania właśnie w nadzorowanie tej nieruchomości, w szukanie nowych najemców, a czasami wręcz kłopoty związane na przykład z tym, jak wygląda ustawa o ochronie praw lokatorów, jeżeli to wynajmujesz nieruchomość mieszkalną. Jeżeli to nie jest nieruchomość mieszkalna, no to przynajmniej ryzyko związane z tą ustawą w miarę odpada. Poza tym też musisz się liczyć z ryzykiem takim rynkowym, że jeżeli rynek wynajmu z jakichś powodów osłabnie, no to możesz mieć problemy w ogóle ze znajdowaniem najemców, a przynajmniej w tej cenie, którą sobie wymarzyłeś. Różnie to bywa. Sami doświadczaliśmy okresu COVID, kiedy było bardzo trudno o najemców. Potem naporu nagłego Ukraińców na Polskę, kiedy w zasadzie wynajmowało się wszystko na pniu. No, jest to na pewno bardziej męcząca strategia inwestowania w nieruchomości, ale jednak dająca większe szanse zarobienia niż po prostu strategia kupuj, trzymaj i sprzedaj, kiedy będzie drożej. No i na koniec strategia numer 3. Kup, przerób, zbuduj, podziel na przykład grunt, rozsprzedaj go na działki, przebuduj budynek, nadbuduj. No, zrób coś z tą nieruchomością i sprzedaj z zyskiem, albo też wynajmuj. No, różne pomysły możesz mieć na przeprowadzenie tej inwestycji, no ale cóż, wadą jest na pewno to, że wymaga ona dużej wiedzy, nie tylko o rynku nieruchomości, ale też naprawdę właśnie o budownictwie, o zasadach tutaj panujących, o organizowaniu procesu budowlanego, dlatego że jak się na tym nie znasz, to możesz być przez swoich wykonawców tych remontów wprowadzony w maliny, tak po prostu będzie. Poza tym, no to jest jakieś zawsze ryzyko inwestycyjne. Kupiłeś coś, kupujesz i wymyśliłeś sobie, przebuduję to w jakiś sposób. Ale czy twój pomysł spotka się z akceptacją rynku? Twoje ryzyko, twoja ocena. Trudna, wymagająca strategia i to już nie jest takie bierne inwestowanie, czy takie półbierne związane z tym wynajmem
Tu jest znacznie dużo więcej pracy i dużo więcej wymagań położonych przed Tobą. Reasumując, czy w takim razie warto inwestować w nieruchomości? Moim zdaniem warto, pod warunkiem, że znasz się na tym i pod warunkiem, że nie ulegasz mitom o tym, że one zawsze drożeją i nie ulegasz mitom, że ten nabywca zawsze musi zapłacić Ci tyle, że Twoje koszty zostaną pokryte. Musisz pamiętać o ryzyku inwestowania i musisz pamiętać, jeszcze raz to podkreślam, o tym, że rynek nieruchomości, szczególnie nieruchomości mieszkalnych, to rynek lokalny, czyli musisz przed inwestycją dobrze sobie pomyśleć, gdzie chcę inwestować. Czy ta miejscowość, ten rejon, w którym chcę kupić nieruchomość, będzie rósł w popularności, czy też ludzie w przyszłości raczej będą z niego uciekać? Jaka jest konkurencja na tym rynku? Ilu deweloperów czy ilu wynajmujących na tym rynku działa? Przecież widzimy, że wzrasta liczba osób, i to znacząco, w ostatnich latach wzrosła liczba osób, które kupiły mieszkanie albo odziedziczyły i rzucają je na rynek najmu. Czyli rośnie również konkurencja u najemców. Jeżeli przyjmiesz do wiadomości, że nie każda inwestycja w nieruchomości ochroni Twój majątek, ochroni kapitał, no to wtedy będziesz po bezpieczniejszej stronie inwestowania, bo z taką świadomością, przystępując do inwestowania, mam nadzieję, wcześniej przeprowadzisz gruntowną analizę opłacalności tej inwestycji. Najgorsze, co można zrobić tak naprawdę i najgorszą inwestycją jest strategia kup mieszkanie, trzymaj je i sprzedaj, bo może się okazać, że tak naprawdę sprzedajesz z wielką stratą. Tak to bywa. No cóż, mam nadzieję, że zainteresowałem Was rynkiem nieruchomości, zachęciłem jednak i nie wystraszyłem inwestowaniem w nieruchomości, dałem trochę do myślenia i jeżeli interesuje Was właśnie rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału, sugerowania nam w komentarzach nowych tematów i do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie znajduje się spory pakiet wiedzy właśnie o obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.